Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Monolith. Moi drodzy, z tego co pamiętam, musimy udać się teraz do spalarni śmieci, aby wsiąść do łazika Curiosity i opuścić tą planetę. W poprzednim odcinku obejrzeliśmy sobie również wszystkie holograficzne wspomnienia i tam była gdzieś o tym wzmianka. W takim razie nie pozostaje nam nic innego jak udać się na dziedziniec, następnie do spalarni i wsiąść do tego zmechanizowanego pojazdu. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Pewnie będziemy musieli też wyjąć to spod kół. It's got power from the station, but just shows error messages when I start it. I only know the point's name, but I don't have the coordinates. I have to look for them on the control room's console. O kurde, jeszcze jakieś współrzędne będziemy potrzebowali. Czyli tak, dopiero co rozpoczynaliśmy odcinek w sterowni i już z powrotem musimy się tam cofnąć. No dobra, inaczej nie uda nam się uruchomić łazika. Co to jest? He stopped specifically to point at something. It can only be the sign. Level 02. Could these be the last numbers of the evacuation point? This is very possible, but would also be a great coincidence. 29, 14, 02. You should be able to find the mission point in the console on the right side in the control room. 291402, czyli chodzi o tą konsolę, tak? Po prawej stronie. O! Misje operacyjne, ładowanie ostatniego, coś tam. Zeskanowano jedynie 4% planety. System korzysta z ostatniego skanu. Nowa misja, wyznacz nowy cel. Użyj istniejącego punktu misji. Tessa, we're not going for a joyride. We want to find the evacuation point. O kurde. Planetarna baza danych. Co my tutaj mamy? Nordpol. 999999. Biegun północny. Identyfikacja sektora 1402, a my potrzebujemy ile? 140209, tak? A czemu to jest napisane po niemiecku? Großen Gilbert. Wielki Gilbert. 209144. Sudpol. Aha, bo my mamy tutaj geografia, struktury, misje. My szukamy misji ewakuacyjnej. 291404. No, that's not right. C.O.R.E, what's the sector's name again? 29-14-02. Great, thanks. I'll keep... 291402. To będzie to. A nie. Dwadzieścia dziewięć 14 42. 29 14 02. No, that's not right. C.O.R.E, what's the sector's name again? 29-14-02. Great, thanks. No dobra, przecież mamy 29 14 02. Eksploracja czwarta. Ćwiartka 19. Schronienie. Miejsce do spania dla 3 osób. Zasilane energią słoneczną. Więc... dlaczego mi nie chce wybrać tego punktu? Skoro to jest ten, który potrzebujemy. No, that's not right. 29. Great, thanks. That's the point the security officer was talking about. Let's have a look then. Okej, moi drodzy. Gra została przetłumaczona na język polski z języka niemieckiego. Mimo tego, że wyznaczałem właściwy punkt, to gra się jakby blokowała w tym miejscu i nie chciała ruszyć dalej.
Kompletnie nie miałem pojęcia, co mam robić. Utknąłem. Po raz kolejny chodziłem po wszystkich lokacjach, szukałem jakichś wskazówek, cokolwiek, co pozwoliłoby mi ruszyć do przodu. Już byłem w takiej desperacji, że zajrzałem do poradnika i wychodziło, że wszystko robię dobrze. Zajrzałem na jakiś let's play na YouTubie i okazało się, że wszystko robię prawidłowo tak, jak powinno być. A mimo to, kiedy zaznaczałem tamten punkt, nic się nie działo. Zmieniłem język na angielski, ale to już była taka ostateczna ostateczność. I wiecie co? Gra ruszyła do przodu. Ja pierdzielę. Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi w tym błędzie, ale możemy kontynuować. Nawet nie wiecie, ile ja czasu straciłem w tym miejscu, żeby dojść do tego, co trzeba zrobić. To jest po prostu nieprawdopodobne, ale kontynuujemy. Wybierz pojazd, którego chcesz użyć w misji, aby skorzystać z automatycznego obliczenia trasy. Odkrywca planet, łazik, szariot. A fully functioning rover could manage this route, yes. I doubt the one in the hangar would manage it. I have to repair it and check the analysis program to find out more. Okej, czyli na tą chwilę nie mogę nic tutaj wykonać. Czyli prawdopodobnie łazik, którym chcemy podróżować, jest zepsuty. Ale dopóki mu się nie przyjrzę, no to nie będę tego wiedział. Wow. Ja nie wiem, będę musiał chyba napisać do tego kolesia, który tłumaczył tą gierkę, żeby coś tam zrobił, coś tam zmienił, bo serio, jak ktoś dojdzie do tego miejsca, to nie będzie wiedział, co ma robić dalej. Utknie. Uruchom łazik. Rutynowa analiza. Start analysis program. No battery fitted. Please insert compatible model. Axle mounting back right broken. Replacement needed. For better reachability, work safety and load relief for the axle. The vehicle must be stored in an elevated position. Nowy wpis w dzienniku. A jak zwykle, musiały pojawić się jakieś problemy. To powinno być wykonalne. Według programu diagnostycznego łazik potrzebuje tylko nowej baterii i zawieszenia osi. Skąd ja mam wziąć na tej planecie nową baterię? Nie ma tutaj żadnego sklepu. Jednak w tym celu muszę najpierw upewnić się, że nie znajduje się ona już na tylnym prawym kole i że mam lepszy dostęp do spodu. Mając zasilanie na całej stacji, mam nadzieję, że uda mi się to rozwiązać bez problemu. Aha, czyli ja w jakiś sposób muszę podnieść ten łazik do góry, ale widzieliśmy, że tutaj się świeci czerwona lampka, więc coś jest nie tak. I obstawiam, że mogę to wykonać za pomocą pasków napinających. Okej. Paski udało mi się zamieścić na łaziku. Mamy też dostępny hak. A żeby podnieść ten łazik do góry, prawdopodobnie muszę tą łychę skierować nad łazik, bądź opuścić go w dół. No dobra. Spróbujmy. Zobaczmy, czy mój plan jest wykonalny. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że tą łychę powinienem zamknąć. Dobra, wydaje mi się, że tak będzie dobrze. No mam przynajmniej taką nadzieję. Wybierzmy zatem hak z ekwipunku i skierujmy na dźwig. I could wedge that in there to give it a good grip. Mogłabyś, więc to zrób. But there's nothing in reach that I could latch on to the crane. Jeszcze raz? I could wedge that in, but there's nothing in reach that I could latch on to the crane. Czy ja tą łychę za daleko dałem? Za blisko? Right, I can attach the hook to the straps. And Poczekajcie. Być może ja źle tym zasterowałem. Może to powinno iść bliżej. No właśnie, może powinno iść do samego końca. A że ja tego nie zrobiłem, to nie chciała zaczepić haka. I could wedge that in there to give it a good grip. O właśnie.
Okay, the hook is attached to the straps and the crane. Teraz zadziałało. I rozumiem, że muszę teraz tą łychę podnieść do góry. And up we go. Carefully. Let's hope the crane... Dobra, udało nam się podnieść koło. Czy ja będę mógł teraz wyciągnąć też to spod tego koła? Someone removed the battery. It was probably broken and needs to be replaced. I guess a AA battery won't cut it. No, you need a compatible model with various specifications. What a surprise, C.O.R.E. Please look for the next convenience store so I can go and buy one. Would you like the distance in kilometers or light years? Fine, I get it. Well then, let's look for a special battery that you probably need to be a mechanic for you to understand it. Of course, the analysis program was right. The axle mounting is broken, but it shouldn't be too hard to get it out. And that's that. I'll take it with me. Uszkodzone zawieszenie osi. Czyli tak, potrzebujemy baterii. Ale mi się wydaje, że tu za rogiem to już była Biedronka. Więc jak tam wstąpimy i kupimy jakieś baterie, to będzie dobrze. Nie no, żartuję, wygłupiam się. Uszkodzone zawieszenie osi. No widać, że jest to przełamane w pół, tak mi się przynajmniej wydaje. This part is from the rover's axle mounting, and it's broken. I have to find some way to replace it. There's a serial number here. GN2144FN. Czyli tak, potrzebujemy dwóch elementów. Nowej baterii i części zamiennika łazika. Uszkodzone zawieszenie osi. Chyba, że w jakiś sposób będę mógł to naprawić. My widzieliśmy chyba tu gdzieś stół warsztatowy. I on chyba znajdował się w magazynie. Stół warsztatowy, dokładnie. Okej, nie mogę tego tutaj umieścić. A może w drukarce 3D będziemy to naprawiać? No, w sumie dochodzi do jakiejś interakcji. I should be able to recreate the mounting with this. Maybe I can find the model in the computer. I can't just put these parts in like this. The 3D printer needs the metal to be homogeneous. This controls the 3D printer and has a lot of parts to choose from. No dobra, co my tutaj mamy? Jak brzmiał ten model? To chyba było to, nie? GN2144FN, tak mi się przynajmniej wydaje. Here, that's the axle mounting serial number. I'll save it to my favorites. So it says here that we need at least 500 grams of rainy metal, an alloy. The object itself is only about 440 grams, but the printer needs more material for the process to support the model. That's why we need 500 grams. Where can we get rainy metal? Rainy metal is mostly made up of gophinium, so it is a relatively new substance. Due to its high stability and light weight, it is mostly used to make vehicles. Gophinium was only discovered a few decades ago. Following this discovery, facilities like this one were constructed everywhere to obtain it. You will not be able to find it in the machines or walls here, but it was being mined here, so there must be some of it somewhere. Majalt is also a rare metal, but it has been known for much longer. It used to be used in all kinds of things, but ever since they found out it made a profitable alloy with gophinium, it has become incredibly valuable. So we need pure Majalt and gophinium. I registered Majalt before. The screws in the workbench down there are made from Majalt. Confirmed. Majalt screws. That means you already have some with you. Excellent. Now all I need is gophinium. Calibrate your environmental scan to specifically look for these important elements. There has to be some gophinium somewhere around here. Nowy wpis w dzienniku. Znalazłam zawieszenie osi na komputerze drukarki 3D. Żeby je odtworzyć, potrzebuję 500 gramów specjalnego metalu o nazwie rajnej, stanowiącego mieszaninę majaltu i grafinium. Czyli tak, majalt mamy, bo mamy śrubki. Nie mamy za to grafinium, cokolwiek to jest.
Miało być wydobywane w tym miejscu, choć jego zasoby ostatecznie się wyczerpały. Miejmy nadzieję, że jest go tu jeszcze wystarczająco dużo. Kiedy znajdę trochę, muszę jeszcze odpowiednio wymieszać oba surowce. I can retrieve a box for hazardous materials. The other boxes are... I'm going to... Pojemnik na przechowywanie. There are some elements in material... Grafinium. O, patrzcie, mamy tutaj grafinium plus majalt. 21. Riley, czyli to jest to, co my potrzebujemy. Roztwór morsa, kwas solny plus chlorowy. 21. Woda królewska, kwas solny, azotowy, tat. Syberial. Aha, czyli tutaj mamy, w jaki sposób kwasy powinniśmy mieszać. Kwas solny my mamy w próbówce, tak? Nie, my mamy kwas siarkowy czy kwas solny? Kwas solny. There are some Czyli jeżeli byśmy chcieli zrobić jakąś mieszankę wybuchową, to byśmy potrzebowali jeszcze tak naprawdę albo kwas chlorowy, albo kwas azotowy. My mamy kwas siarkowy i kwas borowy. You should store the acids in the box for hazardous material. There was nothing else in... Dobra. Ja potrzebuję jakieś materiały. I can retrieve a box for hazardous materials. I'm going to... Ja tylko 2 elementy mogę nosić w ekwipunku ze sobą. Czyli jeszcze raz, jakie to były kwasy? A workbench. And of course... There's... Chlorowy i azotowy. various acids. Azotowy. Ale tutaj nie ma chlorowego. Jest tylko fosforowy. No dobra, mieliśmy borowy i siarkowy, to weźmy fosforowy. Albo siarkowy? I shouldn't carry around more than... No nie wiem, wziąłem jakieś 2 kwasy ze sobą. Czy ja mogę porozmawiać z C.O.R.E.? Chciałbym, żeby jeszcze raz przeskanował mi okolice, bo wspomnień żadnych nie mam. A multi-purpose room. It was originally meant my sensors cannot... Twoje czujniki wyczuwają gryfinium. No bo tak, śrubki mamy, tak? Nakrętki i śruby, więc obstawiam, że jest to pierwszy minerał, a my potrzebujemy drugi. A może ta ruda rtęci, którą widzieliśmy, może to tam coś znajdziemy. Jakieś metale. Tam, gdzie był ten klejnot. No bo po coś były tam te wskazówki, tak? Że jest potrzebny kwas solny i tak dalej, i tak dalej. There is gafinium in the upper or sample. Tessa! It is interspersed with other materials, but there should be enough for the axis. But it's too big to carry. Plus there... Aha, okej. The hydrochloric acid is eating its way through the rock, splitting the ore. It's making it porous, but it's not moving otherwise. Czyli z czym się kwas solny łączy, żeby to wyżreć? Yes! It looks like it's working! It's fizzing and there's liquid running off the bottom. Some of the elements in the sample have been dissolved. This sample is made of 86% gafinium and 14% dissolving the gold would be difficult. Along with platinum, it is one of the noblest of metals. But there has to be a way. Probably, but I cannot find one in my database. Damn! Tony, a biochemist, would probably know what to do.
There's, well, not a lot happened. But it was an interesting idea, Tessa. It worked with the crystal Sure. Crap, how do I know which acid dissolves which chemicals? I already used that. Czyli będę potrzebował prawdopodobnie... Even if I could break the ore with this, which I can't, the Gafinium still wouldn't be pure. There has... Czyli jeszcze w jakiś sposób muszę się pozbyć tych nieczystości. This sample is made of dissolving the... But there has to... Probably. Damn! No dobra, prawdopodobnie będę potrzebował jeszcze jakiegoś innego kwasu. Wiązka magnetyczna. Tutaj mamy komputer. Generator. It's supposed to contain a battery that fits into the rover. This cylinder down here looks like... O! Czyli tu mamy gdzieś baterię. No tak, jest komora baterii. This has to be the compartment the mechanic was talking... All right, I guess all the cable... Czyli w poprzednich łamigłówkach podłączaliśmy kabelki, a teraz je odłączamy. And there... To chociaż jeden problem mamy z głowy. Baterie. Ale jeszcze w jakiś sposób musimy pozbyć się złota, tak? A workbench full of... And of course... There are some elements... Syberial. Miejmy nadzieję, że jest go tu jeszcze wystarczająco dużo. Ale jaki tam był materiał? A multi-purpose room. It was originally meant as a storage. My sensors cannot detect any... Dobra, poczekajcie, ja się na chwilę cofnę jeszcze raz, żeby sobie przeanalizować dokładnie, jaki metal muszę stopić i za chwilę tu wracam. I shouldn't carry around more than 2 of these acids. Plan polega na tym, żebyśmy poszli do gabinetu medycznego, który znajduje się tutaj, oddział medyczny, i spróbowali zrobić mieszankę mikstur. This mixer might be... Postaram się zrobić tak. A DIY spray bottle. Problem polega na tym, że nie wziąłem kwasu solnego i znowu muszę się po niego cofać do laboratorium. Na szczęście daleko nie mamy. Spróbuję zrobić jedną z mieszanek według tamtych notatek. Czyli tak, weźmy sobie kwas solny i wlejmy go tutaj. A bit of this. Teraz wybierzmy sobie, Sulfuric acid. powiedzmy, kwas azotowy. A bit of this. There are materials in the mixer. I'll activate... Dobra, mamy kwas solny i kwas azotowy. Teraz nie pamiętam, ile powinno być do ilu. Jeszcze raz muszę spojrzeć na tamte notatki, bo obstawiam, że ich tutaj nigdzie nie mam, nie? No nie. There are materials in the mixer. Kwas solny 3. Kwas azotowy 1. Now this should be aqua regia. Może ta woda królewska rozpuści złoto. No mam taką przynajmniej nadzieję.
Mam przynajmniej taką nadzieję, bo jak to nie zadziała, to będziemy musieli kombinować z innymi miksturami. It's dissolving everything, except the gafinium. It's crumbling into chunks. I can take them with me. No i bingo! Mamy kawałki rudy, świetnie! No, przyznam wam się szczerze, że troszeczkę to trwało, zanim doszedłem do tego, co tu trzeba zrobić. Dobra, ale teraz tak. No bo mamy kawałki rudy. Mamy nakrętki i śruby. Ja w jakiś sposób muszę teraz dostosować składniki. Ile czego? Więc wydaje mi się, że muszę tego dokonać tutaj, na tej wadze. No bo rozumiem, że tego stopić nie mogę. I need an alloy called rainy metal, so a mix of both. The fact that these metals are available in small pieces will help me when mixing them in the correct ratio. But I have a precision scale discreetly Let's get those metals weighed. Okay, this rainy metal has a special composition. We'll just weigh the materials one after the other and then mix them. A good and logical plan, Tessa. Derivations of 1 gram for a total amount of 50 grams is still within tolerance parameters, according to my calculations, but the printer might not accept any derivations larger than that as rainy metal. Pomiń minigierkę. First, weigh the required amount of a material and then put it aside with the Save Measured Amount button, then weigh the other material and also put it aside. You can repeat this process as often. Finally, press derivations. Dobra. Czyli tak. 8 gramów. 13 gramów. 18 gramów. 14 gramów. 7 gramów. A my potrzebujemy ilu do ilu? My potrzebujemy 15 gramów, tak? Ale tam było mowa, że ileś gramów potrzeba tego i ileś gramów potrzeba tego. 34 gramy. Okay, then let's mix them and hope they're in the right ratio. We can still separate them for now. Mieszanka metali, 84 gramy. No troszeczkę za mało, nie? No zdecydowanie troszeczkę za mało. The metal has melted and turned into a... 84 gramy. No nie, my potrzebujemy 500 gram, już wiem, że jest za mało. Tylko... Czy C.O.R.E jest w stanie mi powiedzieć, ile czego potrzebuje? Dobra, poczekajcie. Plan jest taki. This controls the one... I don't really need any. The axle mount... I could print the mounting with this, but there's no material in the printer. I need at least 500 grams of rainy metal, an alloy of... The block of molten material in my pocket should be the correct metal, but I have to put it into the 3D... And in it goes. I should try printing so the computer can tell me if this is... This controls the... One of these... Wydrukuj zawieszenie. Error, wrong material. Damn, that's not the right alloy. I'll take it out again and destroy it. I have to be extremely precise when composing the ring.
No tak, tylko ja bym chciał wiedzieć, ile tego powinno być. Czy my mamy to gdzieś zapisane? This can... One... I don't really need... That... I could print the mounting with this. I already have my alt screws and Gaffinium ore. This can... One of... C.O.R.E. A multi-purpose room. It was originally meant as a storage room, but now it contains... There are some elements... Dobra, mamy tutaj napisane, że potrzebujemy 2 do 1. Graphinium plus Maja. 2 do 1. Czyli Majaltu powinno być połowę mniej niż Graphinium. Tak by wychodziło. No okej. A precision scale. Let's get... Okej, dobra. Powiem wam tak, pomijam tą minigierkę, ponieważ straciłem już tu naprawdę sporo czasu na liczeniu tego wszystkiego, próbowaniu i tak naprawdę dobieram źle składniki. Albo tego jest za mało, albo tego jest za mało i kompletnie mi nie wychodzi. A na serio jestem przed pracą i szkoda mi czasu na marnowanie tego na tą minigierkę. Okay, then let's mix them. Mamy 520 gramów. No dobra. Gra automatycznie sama mi to połączyła. The metal has melted and turned... Mamy stop 520 gramów. No mam nadzieję, że to wystarczy i... no... element będzie wydrukowany. And in it goes. This controls one... Great! The alloy is correct! Let's get going then. This would have taken ages a few years ago, but modern machines can do it in a few minutes. W końcu, naprawdę w końcu. No chyba z 15 minut siedziałem przy tej zagadce, próbowałem domieszać odpowiednie ilości składników i za każdym razem było albo czegoś za mało, albo czegoś za dużo. Kilka minut później. There we are, a brand new axle mounting. Czyli tak, mamy nowe zawieszenie osi, mamy baterię, nie pozostaje nam nic innego jak udać się ponownie do sterowni, naprawić łazik, no i będziemy pomału lecieli dalej. Mam nadzieję, że w końcu uda się nam opuścić tą planetę. A ciekawe, nie? Że teraz nigdzie nie ma tej drugiej kobiety, że w żaden sposób nam nie przeszkadza. Let's see. C.O.R.E., can you show me what part belongs... Thanks. My to jednak jesteśmy mechanik. Right. That should work. Oh yeah, all the little gizmos in the rover are coming alive. Finished. Everything's repaired. Let's get it done. Czyli po raz kolejny muszę go opuścić. I dokonamy diagnostyki. No mam nadzieję, że wszystkie elementy są naprawione i no nie pozostaje nam nic innego jak ruszyć dalej. We can let it back. Mam też nadzieję, że te pasy z powrotem trafią do mojego ekwipunku. Let's get rid of these straps. No nie, no zniknęły. Myślałem, że będą mi jeszcze potrzebne do czegoś. Start analysis program.
restrictions. Great! It won't last long due to a long service life, material fatigue, and other issues. But it should work. C.O.R.E, please save the data so we can look for a good route at the mission console. Nowy wpis w dzienniku. Ale wiecie co? Szkoda, że samochody nie mają takiej stacji diagnostycznej wbudowanej w pojazd, tylko trzeba jeździć na te wszystkie przeglądy i tak dalej, i tak dalej. A fajne by było, gdybyśmy nadusili jeden guzik, samochód by się pobujał i od razu byśmy wiedzieli, co jest do wymiany, co jest do naprawy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, mamy nowy wpis. Dobrze, naprawiłam łazik, jego możliwości są ograniczone, więc będziemy musieli wcześniej sprawdzić na konsoli misji, jaką trasę może obrać. Czyli co? Znowu musimy się udać do stacji kontrolującej. No i wybrać odpowiedni tor, po którym będziemy się poruszać. A fully functioning rover could manage this route, yes. But ours won't. We're going to have to look for a different route. One that's within our parameters. Okay, C.O.R.E, show me the parameters the rover is still capable of. Max głębokość wody 70 cm, dopuszczalna temperatura -40 + 60, maksymalne nachylenie 60%, minimum wytrzymałości podłoża żwir, maksymalny dystans 850 metrów. Czyli teraz ja muszę przeanalizować wszystkie kwadraciki i wybierać te, które... to może być czasochłonne. Temperatura +10, głębokość wody 2 cm, nachylenie 5%, podłoże 3, no to jest dobre, nie? To jest fajne, tylko że znowu czasochłonne, bo będę musiał przeanalizować każdy kwadracik i dodawać prawdopodobnie punkt. Na przykład tu będzie dobrze, dodam nowy punkt i później będę stąd mógł sterować gdzieś indziej. No to jest czasochłonne. Wiecie co? Pominę tą gierkę. Naprawdę nie mam tyle czasu przed pracą, żeby się w to bawić. Yes, this route fit... All right, we've got a route. One moment. The rover will only just barely make it back to the station. The tolerance range is 19%. Complications and detours can therefore... That's a risk we have to take. Theoretically, it should work, right? Theoretically, but practically, a few days ago, you didn't want to stay in the supposedly safe ship and wait because it would have endangered your Here, you have every option. Safety, resources, tools, and machines. You have already reached your goal. Instead, you want to go on a risky journey just to get a certainty that doesn't help you. I have registered irrational adventurousness. This is just... Your family was either saved, in which case you will not see them after this journey, or they are dead, in which case you cannot help them. And Mark. What about Mark? You could hardly wait to leave the ship and explore the planet. You did not care about Mark Bennett's fate, and now you are using your family as pretense to carry on. Yes, understood. It was only about me at the beginning. I wanted to explore and survive in that with all the means I had. Even if I didn't have the slightest clue where Mark was. Maybe I could have done more. I don't know. But it seemed like the right thing to do. Now I'm here and I could survive forever. No, exist. In the sense of not starving or dying of thirst. Is that enough? Not for me. It drives me crazy not to know where Tony and Finn are, and if they're okay. Achieving and discovering all of this feels so pointless. So empty. But you've been in this situation many times as an explorer and have successfully blocked out thoughts about your family, haven't you? Yes, technically. Sure, but C.O.R.E, this Melissa Luna is trying to keep something from me. Maybe she's setting me up, I don't know. All I know is she doesn't want me to find out something about my family. If I stay here, I might be safe, but I'll remain clueless. I can't live like that. I have to take risks. No progress without obstacles. We'll sleep here and set off for the evacuation point tomorrow morning. I'll sleep in the rover just to make sure this person won't sabotage it. And you stay on lookout. Nowy wpis w dzienniku.
Zatem mamy wyznaczoną trasę. Droga powrotna może być na styk, ale musimy spróbować. Jutro wyruszę łazikiem do punktu 291402, żeby sprawdzić, czy moja rodzina uciekła. No dobra, udajmy się zatem do łazika i zakończmy ten rozdział. Ogólnie, moi drodzy, czym się różni nagrywanie przed pracą, a nagrywaniem po pracy? Po pracy mam zdecydowanie więcej czasu i nie czuję takiej presji na sobie, że jeżeli gdzieś zabłądzę, gdzieś będę coś kombinował i będzie trwało to zdecydowanie dłużej, to nie mam tej presji, że po prostu nie zdążę zmontować odcinka. A kiedy nagrywam przed pracą, no to jednak mam tą godzinkę czasu, żeby nagrać odcinek i jeszcze to zmontować, nie? Więc no szkoda mi troszeczkę na analizowanie tych wszystkich minigierek. Everything's prepared and ready. I should C.O.R.E? Yes, Tessa. What did the sun say to the earth? I'd just be a star without you. Is that really the punchline? No, my humor subroutines generated this joke with AI. Was it ineffective? I suppose. Or maybe my humor subroutines are broken down. Or maybe AI just isn't as far ahead as we all thought. Good night, C.O.R.E. Good night, Tessa. I will keep watch. You know I support you. You should do whatever makes you happy. Don't do anything just for the money. We'll pull through anything, one way or another. Both of us. Together. The money is worth nothing if it stresses you out and doesn't let you sleep. You're probably right, Tony. I still have to think about it. Your husband and son mean a lot to you. Yes, Tony always supported me. But sometimes when the thirst for adventure overcomes me, I guess I sort of block them out too much. What about your son? What about him? Didn't he miss his mother whenever she set off for the stars? He did, but it's what I live for. I doubt that was much comfort to him, but maybe he'll be old enough to understand one day. Maybe he'll reach for the stars himself. He likes adventure books. I see. So you were able to leave the station, could you? Yes, everything was ready, so I... Dzień 5. Wyjazd. Good morning, Tessa. Good morning. How are you feeling? Pretty good, surprisingly. Don't ask me why, but I'm in the mood for adventure. I'm excited because I'm going on vacation today. This mixture of departure, curiosity, and fear of having forgotten something. And then this Melissa Luna comes into my head. The station's signals and data show no anomalies, and there were no attacks or dangers throughout the night. That's something. We can either take a last look at the station or we can head out straight away. I don't really want to waste any time. The station's signals and data show no anomalies, and there were no attacks or dangers throughout the night. Chociaż tyle dobrego. Moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. W podróż wyruszymy już z początkiem przyszłego. A tymczasem dzięki wielkie, trzymajcie się, hej!